Hej wszystkim, ja jestem Aleksandra, a to jest Slow Polish. Jestem w Gdańsku, na Starym Mieście. Zrobiłam już dużo turystycznych filmów, jednak to były filmy zawsze z moich podróży, kiedy ja też byłam turystką. W Trójmieście czuję się jak miejscowa, jak locals, ponieważ mieszkałam tutaj przez wiele lat. Najpierw mieszkałam w Gdańsku, potem w Sopocie, a na końcu w Gdyni. Zasmakowałam życia w każdym z tych trzech niesamowitych miast. Pomyślałam, że przygotuję dla Was film, w którym pokażę Wam, jak spędzić ciekawie weekend w Trójmieście. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Idziemy! Gdańsk to miasto położone w północnej Polsce. Jest częścią Trójmiasta. Trójmiasto to Gdańsk, Sopot i Gdynia. Świat zna to miasto z lekcji historii. To Gdańsk był pierwszym zaatakowanym miejscem w czasie II wojny światowej. Gdańsk jest także znanym ośrodkiem kultury, turystyki i nauki. Turyści odwiedzają Gdańsk ze względu na jego malownicze Stare Miasto, zabytkowe budowle i wyjątkową atmosferę. Nasz spacer zaczynamy na ulicy Długiej. Ta ulica to serce Starego Miasta. Złota Brama to początek tej ulicy. Złota Brama od kilku lat jest w remoncie i naprawdę nie wiem, kiedy on się skończy. Ulica Długa to miejsce pełne historii. Od zawsze na tej ulicy mieszkali najbogatsi ludzie i właśnie tu nocowali królowie w czasie swoich wizyt w Gdańsku. Na końcu ulicy znajduje się zabytkowy ratusz. W środku jest muzeum historyczne. Za ratuszem zaczyna się ulica Długi Targ. Najbardziej znany zabytek tej ulicy to fontanna Neptuna. Mój mąż jest Grekiem, więc on mówi, że to jest Posejdon. Fontanna pochodzi z XVII wieku i można śmiało powiedzieć, że jest symbolem Gdańska. Zaraz za Neptunem znajduje się dwór Artusa, który najpierw pełnił funkcję ekskluzywnego miejsca spotkań elity gdańskiej, a później został giełdą zbożową, czyli kupcy spotykali się tam i negocjowali ceny. Obecnie jest tam muzeum. Jeśli interesują Was muzea, to w poniedziałek wstęp jest bezpłatny. Możecie za darmo odwiedzić muzea, takie jak Muzeum Historyczne w Ratuszu Głównym, Muzeum Bursztynu, Dom Uphagena i Dwór Artusa. Na końcu Długiego Targu możemy podziwiać Zieloną Bramę. Za Zieloną Bramą jest rzeka Motława. Teraz idziemy na spacer wzdłuż Motławy, gdzie jest odrestaurowana wyspa Spichrzów. Budynki w tym miejscu dawniej pełniły funkcję magazynów. Niestety wyspa Spichrzów została prawie całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej i dopiero od niedawna została odrestaurowana i wygląda tak jak teraz. Obecnie znajdują się tam głównie lokale gastronomiczne, biura, hotele i apartamenty. Jedno z miejsc, które lubię tutaj, to Food Hall Słony Spichlerz. Jest tam wiele różnych restauracji w jednym budynku. Po drugiej stronie Motławy możemy podziwiać jeden z najstarszych żurawi portowych w Europie. Jeśli chcecie sobie zrobić przerwę i napić się czegoś, to polecam pijalnię czekolady Wedel, która znajduje się na wyspie Spichrzów. Wedel to firma produkująca wyroby czekoladowe i cukiernicze. Została założona w 1851 roku i jest najstarszą w Polsce fabryką czekolady. Pijalnię czekolady Wedel można znaleźć w wielu polskich miastach. W Trójmieście mamy 3. Jedną w Gdańsku, jedną w Sopocie i jedną w Gdyni. Koniecznie zamówcie gorącą czekoladę. Są różne rodzaje. Mocno gorzka, lekko gorzka, mleczna albo biała, a także można wybrać różne dodatki, np. syropy, bitą śmietanę, lody itd. Oczywiście w menu są też śniadania i desery. Polecam sernik karmelowy. Po przerwie na kawę idziemy na ulicę Mariacką. Ulica Mariacka to jedna z najbardziej charakterystycznych ulic w Gdańsku.
Obecnie ulica Mariacka jest znana głównie z licznych sklepów z biżuterią z bursztynem. Bursztyn to kamień, który powstaje z żywicy drzew iglastych, głównie sosny bałtyckiej, która uległa procesowi fosylizacji przez miliony lat. Polecam kupić jakiś bursztyn na pamiątkę, ponieważ Gdańsk jest związany z bursztynem od wieków i jest jednym z najważniejszych miejsc związanych z tym kamieniem. Najstarsze materiały o bursztynie w regionie Gdańska pochodzą z okresu 8000 lat przed naszą erą. Na końcu ulicy Mariackiej znajduje się kościół mariacki. Jeśli byliście w Krakowie, to wiecie, że ten główny, najważniejszy kościół, który znajduje się na Starym Rynku, nazywa się identycznie. Nazywamy w ten sposób kościoły, które są poświęcone Najświętszej Marii Pannie. Ten kościół jest jednym z najbardziej imponujących zabytków w Gdańsku, a także jednym z najpiękniejszych kościołów w stylu gotyckim w Europie. Jest największym ceglanym kościołem na świecie. Wieża kościoła ma 82 metry wysokości i można na nią wejść, aby podziwiać panoramę miasta. Bilety można kupić wewnątrz kościoła. Na szczyt prowadzi 409 schodków, dlatego pamiętajcie o wygodnych butach. Po takim treningu na pewno będziecie bardzo głodni i zmęczeni. Polecam pójść na obiad do baru mlecznego. Bar mleczny to rodzaj restauracji, który oferuje proste i tanie dania kuchni polskiej. W przeszłości tego typu miejsca serwowały głównie dania na bazie mleka, mąki i jajek, dlatego nazywa się bar mleczny. Tanie dania bez mięsa. Obecnie tego typu miejsca oferują różne dania. Dania, które my, Polacy, znamy głównie z domu. Kotlety schabowe, pierogi, naleśniki, różne zupy itd. Kultowy bar mleczny w Gdańsku to bar turystyczny, który istnieje od 1956 roku. Po obiedzie i krótkim odpoczynku idziemy na spacer aż do dworca PKS w Gdańsku. To miejsce wygląda strasznie, więc zignorujcie je i po prostu przejdźcie dalej. Tam znajduje się odrobinę mniej popularna atrakcja gdańska – Góra Gradowa. Jest to góra o wysokości 46 metrów nad poziomem morza i służy jako punkt widokowy. W przeszłości było to strategiczne miejsce, gdzie były fortyfikacje. Wokół góry jest bardzo zielono i przyjemnie. Można cieszyć się naturą w samym środku miasta. Na szczycie Góry Gradowej znajduje się krzyż, który jest podświetlany w nocy. Jeśli mało Wam pięknych widoków, możecie też pójść na Amber Sky, czyli koło widokowe, które istnieje od 2016 roku. To już 8 lat, a ja jeszcze tam nie byłam. Muszę przyznać, że wygląda naprawdę imponująco. Ostatnia atrakcja dzisiejszego dnia to Centrum Solidarności. Centrum Solidarności w Gdańsku to muzeum i ośrodek kultury na temat historii organizacji Solidarność. Znajduje się na terenie historycznej Stoczni Gdańskiej, gdzie narodził się ten związek zawodowy, którego liderem był Lech Wałęsa. Otwarte w 2014 roku, prezentuje wystawy, które pokazują historię walki o wolność i demokrację w Polsce. Jest także miejscem organizacji konferencji, spotkań i warsztatów, których tematem jest historia organizacji Solidarność, a także prawa człowieka. A jeśli lubicie muzea historyczne, to niedaleko jest jeszcze Muzeum II Wojny Światowej, otwarte w 2017 roku. Jest naprawdę nowoczesne i duże, więc zarezerwujcie sobie na nie kilka godzin. We wtorki wstęp jest za darmo. I tak kończymy dzień pierwszy zwiedzania. Na pewno jesteście głodni i mam dla Was dwie propozycje. Pierwsza opcja – pierogarnia Mandu. Mandu ma dwie lokalizacje w Gdańsku, w Oliwie i w Śródmieściu, a także jedną w Gdyni. Ja poszłam do tej w Śródmieściu na ulicy Elżbietańskiej. Można tam zjeść tradycyjne polskie pierogi na słodko i na słono, a także różne warianty pierogów z innych krajów. Pyszne. Opcja budżetowa – marsze w centrum handlowym Forum. Jest to bufet na wagę, czyli płacisz nie za konkretne dania, tylko tyle, ile waży Twój talerz. Restauracja serwuje tradycyjne dania kuchni polskiej, desery i napoje. Z drugiej strony znajduje się bufet azjatycki. Uwaga, w ostatniej godzinie otwarcia restauracji jest rabat 50%.
Jeśli jesteście tacy jak ja, to potem pójdziecie do hotelu spać. Jeśli jednak jesteście młodsi albo macie więcej energii na imprezowanie, to polecam 2 miejsca. Pierwsze to Stocznia. Stocznia to projekt kulturalno-gastronomiczny w postindustrialnej okolicy Stoczni Gdańskiej. Organizowane są tam różne wydarzenia związane ze sztuką, muzyką i nie tylko. Jest tam też food hall i bar, więc możecie się najeść i napić. Klimat jest super. Ważne, to miejsce jest w pełni aktywne od maja do końca września. To jest logiczne, ponieważ to jest miejsce na zewnątrz, na powietrzu. Za to jeśli będziecie w Gdańsku poza sezonem i będziecie chcieli pójść na drinka, to polecam Wam bar Flisak 76. Zobaczcie, jakie piękne menu. Bar oferuje swoje oryginalne autorskie drinki, również bezalkoholowe. Ja osobiście jestem abstynentką, czyli nie piję w ogóle alkoholu i byłam naprawdę zadowolona. Jeśli jesteście bardziej tradycyjni, to oczywiście mają w ofercie takie bardziej klasyczne drinki, piwo, herbatę, kawę itd. Polecam, to jest mój ulubiony bar w Gdańsku, zwłaszcza zimą. I to koniec pierwszego dnia. Życzę Wam kolorowych snów i do zobaczenia w drugim odcinku, w drugiej części filmu, gdzie pojedziemy do Oliwy i do Sopotu. Już nie mogę się doczekać. A teraz, zanim pójdziecie, możecie zostawić lajka, napisać komentarz, jak Wam się podobał pierwszy dzień, a także oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!